Siemanko mięsożercy, niedługo Andrzejki, więc tym razem pokażę Wam coś, co możecie przygotować na najbliższą imprezę andrzejkową. A będą to 3 mięsne przekąski, super proste w wykonaniu, a efekt końcowy robi naprawdę wrażenie. Mam dla Was 3 przepisy: bekonowe krakersy, czyli połączenie słonego bekonu i krakersów z odrobiną słodyczy, cukru i pikantnością pieprzu cayenne. Druga super przekąska: kawałki mięsa jak z KFC. Zrobimy sobie oryginalną panierkę jak w KFC, żadne różne udziwnienia jak płatki kukurydziane, będzie to oryginalna panierka jak z KFC, tylko lepsza. No i trzeci przepis: nietypowa przekąska, kandyzowany bekon, super prosty w wykonaniu, coś jak bekonowe cukierki. Także zapraszam Was do dalszej części materiału, gdzie krok po kroku pokażę, jak wykonać tę przekąski. No dobra, zaczniemy od wykonania prostej przekąski, czyli bekonowych krakersów. Jak wspominałem, połączenie słonego bekonu oraz krakersów z odrobiną cukru, który później się skarmelizuje. No i opcjonalnie jeszcze do tego można dodać odrobinę pieprzu cayenne dla przełamania tego słodkiego smaku. Naprawdę super połączenie i już pokazuję, jak to wykonać. Do wykonania będziemy potrzebować krakersy, dowolne, solone krakersy. Do tego boczek, może być cieniutki bekon lub nieco grubsze plasterki boczku, tak jak w moim przypadku. Krakersy układamy na kratce, a na nich plasterki boczku. Mogą być nieco większe lub dopasowane idealnie do krakersów. Boczek i tak się trochę skurczy podczas pieczenia. Po ułożeniu boczku na wszystkich krakersach obficie sypiemy brązowym cukrem na boczek, a opcjonalnie posypujemy odrobiną pieprzu cayenne, aby dodać trochę ostrego posmaku i przełamać tą słodkość cukru. Kratkę z krakersami wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy przez jakieś 15-30 minut. Do momentu, kiedy cukier się zacznie karmelizować, a boczek podpiekać. Pod spód polecam ułożyć blaszkę w piekarniku, bo część skarmelizowanego cukru może ściekać na dół. Po upieczeniu pozwalamy krakersom nieco ostygnąć i gotowe. No dobra, krakersy ostygły, ten cukier fajnie się na nich skarmelizował. Zobaczcie, jak to super wygląda. Można podawać. Na zimno, na ciepło, dowolna wersja. Idealne połączenie smaków. Aż normalnie policzki mi się skurczu dostały. Naprawdę super prosta przekąska. Chwila, moment i jest gotowa. Drugą przekąską będą kawałki z kurczaka jak z KFC. Postaram się odwzorować dokładnie identyczny przepis, jednak z takim wyjątkiem, że będą tutaj po prostu użyte lepsze składniki. Będzie to, jakby nie patrzeć, lepsza wersja KFC. Wykonamy identyczną panierkę, użyjemy podobnego mięsa, aby uzyskać zbliżony efekt, a już pokazuję, jak to wykonać krok po kroku. Do wykonania oczywiście mięsko. Najlepiej nada się tutaj mięso z ud kurczaka. Kupujemy gotowe, wytrybowane lub poświęcamy chwilę, aby oddzielić mięso z ud kurczaka od kości. Następnie mięso przyprawiamy solą, czosnkiem granulowanym i ostrą papryką wędzoną. No i odstawiamy go i przechodzimy do przygotowania panierki. A prawdziwa panierka KFC składa się z 2 części, mokrej oraz suchej. Najpierw zrobimy część mokrą, na jakieś 6-8 kawałków mięsa. Do miski wbijamy 2 jajka i dokładnie je rozbełtujemy. Do jajek dodajemy 500 ml maślanki i odrobinę wody z pikli. Całość dokładnie mieszamy. Do osobnego naczynia wsypujemy mąkę 400 g i przyprawy do panierki: suszony czosnek, biały pieprz, paprykę ostrą i odrobina soli. Panierka też musi mieć jakiś smak. Następnie część zalewy kapiemy do sypkiej części panierki, aby powstały swego rodzaju grudki. Potem przyprawione kawałki kurczaka obtaczamy w mące, następnej w mokrej części i ponownie w mące, dokładnie dociskając, aby mąka dobrze pokryła kurczaka. Obtoczone w cieście kurczaki smażymy na głębokim oleju rozgrzanym do 150 stopni Celsjusza przez jakieś 15 minut, do momentu aż nabiorą ładny złocisto-brązowy kolor. Po tym czasie wyciągamy na kratkę, aby obciekły z nadmiaru tłuszczu i kawałki kurczaka jak z KFC gotowe. No dobra, stripsy trochę ostygły, poleżały sobie na kratce, ociekły z tego tłuszczu, no i zobaczcie, struktura jak w KFC, może i nawet lepiej. No to wygląda jak bajka. I jeszcze zobaczmy, jak to w środku wygląda.
bajunia. No i specjalnie użyłem do tego mięsa z ud kurczaka, a nie jakichś piersi bądź polędwiczek z piersi kurczaka, bo uda są naprawdę bardziej bogate w smak dzięki zawartości tłuszczu, no i dzięki temu też są bardziej soczyste. No i jeszcze kwestia spróbowania. Chyba słychać, mamy mikrofon tutaj, jakie to jest chrupiące. Także zamiast zamawiać z KFC, na pewno warto zrobić tą wersję. Smak to samo, lepszy, ale użyte te same składniki, także naprawdę warto. No i na koniec nietypowa przekąska, czyli kandyzowany boczek, połączenie boczku, bekonu oraz cukru. A te składniki właśnie zamienimy w takie bekonowe cukierki. A wykonanie jest naprawdę super proste. Plastry bekonu układamy na blaszce na papierze do pieczenia. Polecam użyć nieco grubszych kawałków niż te gotowe pakowane w sklepie, tak aby miały jakieś 4-5 mm grubości. Boczek sowicie obsypujemy brązowym cukrem i opcjonalnie opruszamy go pieprzem cayenne dla przełamania słodkiego smaku. Blaszkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy przez około 30 minut. Co jakiś czas można obracać plastry bekonu. Pieczemy do momentu, kiedy cukier się skarmelizuje, a boczek delikatnie podpiecze i wytopi. Po tym czasie wyciągamy i odkładamy plastry boczku na kratce do wystygnięcia. A efekt końcowy już Wam pokazuję. No dobra, boczek sobie ostygł trochę. Poleżał na kratce paręnaście minut i to, co ciekawego się zadziało, ten cukier zastygł tutaj na tym boczku. Zobaczcie, on się zrobił taki, można powiedzieć, nie tyle co twardy, no też twardy. To się wszystko fajnie skarmelizowało. No i zobaczcie, jak to wygląda. Cukierek. Robimy więcej do szklaneczki i można podawać. No i jeszcze oczywiście trzeba spróbować. Boczkowy cukierek. Bajka, super przekąska. Boczek na słodko oczywiście. Także jeżeli lubicie takie połączenia, no oczywiście też musicie spróbować. Naprawdę powiem Wam, że robi wrażenie. No i ten efekt jest naprawdę zaskakująco dobry. No i to tyle, jeżeli chodzi o takie mięsne przekąski. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich materiałów z przepisami właśnie na mięsne przekąski. Mam ich naprawdę bardzo dużo, także jeżeli Wam się spodobał materiał, dajcie znać, a będę nagrywał więcej. Do zobaczenia, cześć!